Przed nami dwutygodniowa spontaniczna tułaczka po kraju, o którym nie mam bladego pojęcia. Zapraszam Cię na relację z pierwszego etapu tej podróży. Godzinę temu opuściłem basecamp. Wyruszyłem w pełnej ciemności. Ścieżki nie było widać, było totalnie ciemno, a to kluczowe wyjście rano było bardzo ważne, bo jakbym na początku pomylił drogę, no to później wyszedłbym zupełnie gdzie indziej i pewnie bym nie doszedł tam, gdzie trzeba. Przede mną jakieś 10 godzin drogi, plecak niestety około 20 kg, myślałem, że będzie lżejszy. Wyjście z basecampu było fajne, bo szło się w dół, ale trzeba było pokonać jedną przełęcz i potężną dolinę. Na górach bywa tak, że jak się schodzi w dolinę, to później trzeba się wdrapać na przełęcz. I dlatego jestem już na wejściu mocno zmęczony. Kolejna godzina marszu. Cały czas kluczę po tych ścieżkach wydeptanych przez muły. Bardzo się cieszę, że zostawiały swoje kupy. Dzięki temu nie gubię drogi. Gdzieś jest super rzeźko, jest zimno. Póki jeszcze słońce nie wzeszło, ale to co tam widzę, to już powoli wyłaniające się promienie, więc będzie na pewno zaraz skwar, tak jak co dzień. Oj, jakże ja bym chciał chmury i deszcz. Deszcz, którego tutaj raczej nie ma. W ogóle to, jak widać po krajobrazie, nie ma żadnej roślinności, zero. Po prostu kamienna pustynia i pył. W związku z tym też nie ma żadnych zwierząt. Jedynymi zwierzętami, jakie tutaj widziałem, to były myszy w basecampie, które żywiły się jedzeniem alpinistów. Krajobraz totalnie pustynny, księżycowy. O, to jest to, co ratuje mi tutaj skórę. I tak, zero zwierząt, zero roślin, straszny upał po tym, jak wychodzi słońce. No i to słońce jest największym wyzwaniem tutaj, bo mam spalone ręce, spaloną twarz, spierzchnięte usta, pomimo że non stop smarowałem się blokerem 50, nic nie pomogło. Dużym wyzwaniem dzisiaj też będzie woda. Żeby zredukować wagę plecaka, wziąłem tylko jakieś 2 litry wody, bardzo mało, na 6 godzin w takim upale. Rano wypiłem pół litra, czyli mamy 2,5, więc no tak dosyć ryzykownie. Jeżeli uda mi się dojść do konfluencji takim tempem, to pewnie w 7 godzin, to tam uzupełnię zapasy wody, napiję się na zapas i pójdę dalej. Z tą wagą plecaka to rzeczywiście jest problem, ponieważ gdzie tu iść? Dwie drogi. Dobra, tam niżej. Jadąc na wyprawę nabraliśmy mnóstwo sprzętu specjalistycznego, ciepłe ciuchy, śpiwory i tak dalej. Było to wszystko przetransportowane mułami za $380 w górę. No i transport z powrotem tego w dół to są podobne pieniądze z racji tego, że ja odłączyłem się od wyprawy i wracam na własną rękę. No, transport mojej torby jakiś od 250 do $150 po długich negocjacjach z wieloma opiekunami mułów, tak trzeba ich nazwać, i bez sensu jest przepłacać te pieniądze. A później ta torba byłaby wielkim problemem, ponieważ chcę się poruszać w Argentynie samodzielnie, więc muszę mieć wolne ręce i chciałbym mieć wszystko w plecaku. Więc w dniu wczorajszym sprzedałem cały sprzęt stary, którego nie lubiałem i który był ciężki, niewygodny i tak dalej. I tutaj cenna uwaga, naprawdę można bardzo fajnie sprzedać sprzęt. W Argentynie jest 65% cła na takie drogie, czyli powyżej $200 akcesoria turystyczne, więc lokalni tragarze z wielką przyjemnością kupują drogie buty, Gore-Texy, śpiwory, plecaki, wszystko co ma jakąś większą wartość. I w ten sposób zredukowałem wagę, myślę, mojego bagażu o połowę i objętość. Dzięki temu mogłem tą torbę przytroczyć z boku, a z drugiej strony mam jeszcze namiot, którego się do końca dnia pozbędę i wtedy jakoś rozłożę sprzęt w plecaku, tak żeby
było wygodniej. Pozbędę się też powiedzmy kilograma wody, bo tyle nie będę potrzebował. Więc ten plecak będzie lżejszy o 4 kg. No i jakiś tak mniej wypchany objętościowo, więc będzie wygodniejszy po prostu do przemieszczania się. Próbuję gonić tempo. Ewidentnie gubię wysokość. Czuję to po tym, że boli mnie coraz mniej głowa, więc jest szansa, że dzisiaj już będę spał bez bólu. No, krajobraz naprawdę księżycowy. Można tu się pogubić, ale fajnie. Muszę się śpieszyć, żeby zdążyć do bram parku. Stamtąd muszę złapać autostopa, bo nie ma chyba żadnych autobusów. No, Pelicantes. Kolejnym wyzwaniem dużym dla mnie jest to, nie tylko dzisiaj przy łapaniu stopa, ale też w dalszej tej kilkunastodniowej podróży po Argentynie. Kolejnym wyzwaniem jest to, że kompletnie nie znam hiszpańskiego, a oni tutaj słabo mówią po angielsku, albo w ogóle raczej. To, co tutaj wypraktykowałem, to machiwanie rękami, rysowanie na kartce i pokazywanie gestami typu, że chcę jeść. Głupotą jest to, że nie kupiłem lokalnej karty telefonicznej, więc nie mam internetu, więc nie działa translator i tak dalej, i tak dalej. Ale cóż, uczymy się. Jak przygoda, ta przygoda. Wyłączam kamerę, bo dopiero zacząłem podchodzić na tą przełęcz, a już mam zadyszkę. Jednak są tu jakieś zwierzęta, wszędzie porozrzucane skóra i kości. Nie wiem, co to jest, ale duże. Jakiś wawół. Albo mam nadzieję, że nie muł. Dzisiaj mam wyjątkowe szczęście, bo jak na tą godzinę zimno, chłodno i pochmurno. Takiego nieba nad Acocaguą jeszcze nie widziałem. Normalnie o tej godzinie powinna być już pełna lampa, słońce i upał. Słońce jest dramatem tutaj, ponieważ w każdym momencie człowiek się po prostu poci i chce się rozbierać, a nie może się rozbierać, ponieważ spali się słońcem. Promieniowanie UV na szczycie jest 17-krotnie wyższe niż na dole, co oznacza, że mamy tu do czynienia z poparzeniami słonecznymi i trzeba się naprawdę bardzo, bardzo szczelnie opatulać. Czyli znaleźć jakiś kompromis pomiędzy tym, że będziemy się strasznie pocić i przegrzewać, a tym, że zostaniemy spaleni słońcem. To, co jest tutaj teraz największym problemem, to waga plecaka. Rzeczywiście jest bardzo ciężki i taki spacerek po w miarę płaskim terenie. Orzeszty, nie wiem co to jest. Kojot? Albo jakiś szakal? Wow. Chyba nie jest mną zainteresowany na szczęście. Poszedł sobie. Przyjadę do domu, to wygoogluję co to jest. Nie mam dostępu do internetu, więc wszystko robię na czuja i spontanicznie. Ale może to i dobrze. Zawsze to przygoda. Schodzę z gór. Niestety nie udało się wejść. Po wejściu do Kanady i zejściu następnego dnia spakowałem bardzo ciężki plecak i postanowiliśmy wnieść depozyt powyżej Kanady. No i to był błąd, bo nie było dnia regeneracji w ogóle. Wstałem rano z bólem głowy. Załadowałem bardzo, bardzo ciężki plecak. To też było bez sensu, ponieważ można było wynająć tragarza. Większość komercyjnych wypraw tak robi. Było się nieźle. Natomiast powyżej Kanady już było bardzo, bardzo ciężko. Zmieniła się pogoda, był potężny wiatr. Było strasznie zimno, mnóstwo śniegu. Ja akurat byłem bardzo dobrze ubrany, więc nie miałem kłopotów. Ale koledzy strasznie zmarzli. Natomiast ja zachorowałem na chorobę wysokościową. Trzeba było zawrócić. Zostawiliśmy depozyt, licząc na to, że mi się poprawi. I zeszliśmy na lekko. Nic się nie poprawiło w basecampie. Dalej bolała głowa. Dalej nie mogłem spać. Wszystkie te objawy choroby wysokościowej. Lekarz zabronił wychodzić w góry, nakazał zejście. No i cóż, tak trzeba było zrobić. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście nie czuję się na siłach, żeby tam wejść. 7-tysięczniki to nie jest zabawa i to nie są góry dla mnie. A druga rzecz to taka, że
jeżeli jest zalecenie lekarza, żeby zejść i wbite jest to do permitu, to oczywiście nie działa wtedy ubezpieczenie w sytuacji ewakuacji pacjenta helikopterem, więc tutaj absolutnie nie było sensu ryzykować. Zresztą nie czułem się na siłach. Osiągnąłem maksimum tego, co mogłem zrobić, a nawet więcej, więc nie było sensu kontynuować wspinaczki. Chłopaki zostali, będą walczyć, a mnie teraz czeka 12 dni przygody w Argentynie. Bardzo jestem podekscytowany, bardzo się cieszę i w sumie nawet bardziej mi się ten pomysł podoba niż męczenie się tam na tej górze. Zamierzam troszeczkę zapoznać się z kulturą, kuchnią, geografią tego potężnego kraju i tego regionu. No i wszystko wygląda bardzo optymistycznie, świeci słoneczko, głowa już prawie nie boli. To wielki sukces. Bardzo ładne miejsce, bardzo wyjątkowe, bo generalnie nie ma tutaj trawy, a to jest jakiś taki zaułek, gdzie trawa jest, płynie rzeczka. Woda niestety brudna, bo niesie cały muł z lodowca. Pić się nie da, kąpać chyba raczej też. Ale sielanka. Posiedziałbym tu, gdybym się nie śpieszył. Niestety wyszedłem godzinę za późno, bo było bardzo ciemno. Gubiłem drogę tam na samym początku no i właśnie taka teraz sytuacja, że gonię. Zupełnie niepotrzebnie. No ale niestety teraz to już nie ma wyjścia. Muszę się wydostać do Mendozy, a dalej zgodnie z planem. Dobra, w końcu się doczekałem. Super. Właśnie pierwszy raz w życiu jechałem autostopem w Argentynie. Po godzinie marszu w końcu się ktoś zatrzymał. Bardzo mili ludzie wsadzili mnie na pakę i podrzucili jakieś 1,5 godziny marszu. Także uratowali mi skórę. Idę oddać namiot, zjem coś i będę szukał jeszcze wcześniej przystanku autobusowego do Mendozy. Mendoza, miasto w centralnej części Argentyny. Upalny klimat. Bardzo sprzyjające miejsce do uprawy winorośli. Dzisiaj dzień odpoczynku, więc przyjechałem zwiedzać winnicę. Region słynie z produkcji wina, najbardziej popularny w Argentynie. Jestem tutaj w dużej winnicy. Trapiche, tak to się nazywa. Za mną zakład produkcyjny, dookoła uprawy. Zdaje się, że nie wiedząc, że nie wolno wchodzić na proces produkcyjny, naruszyłem zasady bezpieczeństwa, więc zostałem, delikatnie mówiąc, wyrzucony z winnicy. Mogę sobie tutaj poczekać, ale za to zwrócili mi całe pieniądze i jeszcze dostałem butelkę bardzo dobrego wina w ramach przeprosin. Bo oczywiście było tak, że przewodnik zajął się jakimiś tam hiszpańskimi turystami i nie za bardzo zwracał uwagę na to, co ja robię, a to, co ja robiłem, było zabronione. Więc mam sobie teraz prawo tutaj posiedzieć, poczekać na mojego kierowcę, pozajadać te przepyszne winogrona organiczne i jeszcze do tego mam gratis butelkę bardzo dobrego wina. No i część winnicy zwiedziłem. Naprawdę robi wrażenie. Więc następnym razem postaram się być bardziej grzeczny i nie leźć tam, gdzie nie wolno, żeby nie napytać sobie kłopotów. Teraz mam trochę więcej czasu, więc dzięki temu mogę kupić lokalną kartę telefoniczną, będzie internet, bilet na południe, no i zjeść coś może dobrego i wypić dobrego winka. Może zaproszę mojego kierowcę na jakiś obiad. To jest dobry pomysł, bo chłopak się stara. Ale to dobre. Kurde, u nas takie nie rosną, naprawdę smaczne. Mógłbym jeść i jeść. No winnica naprawdę robi wrażenie, aczkolwiek są tutaj bardzo restrykcyjne zasady bezpieczeństwa. Pilnują swojej technologii. Na wjeździe sprawdzali paszport i tak dalej. Trzeba się umówić, nie można sobie tak tutaj po prostu przyjechać. Jest część wydzielona dla turystów, gdzie można sobie pochodzić, poglądać, pofotografować z przewodnikiem. Jeszcze jest zamknięta. Ja niestety przez jakąś swoją, nie wiem jak to nazwać, brak przezorności wlazłem na część zamkniętą i jeszcze zacząłem nagrywać film, naruszając chyba zasady bezpieczeństwa procesu produkcji, więc delikatnie mówiąc wyrzucili mnie z wycieczki. No niestety nie potestowałem
A miałem wielką ochotę. Ale może i dobrze, bo teraz planuję skoczyć na jakiś obiad i tam będzie można wypić dobre winko. Na razie Argentyna robi na mnie piorunujące wrażenie. Właściwie czuję się, jakbym był w Hiszpanii, a tylko jest trochę cieplej. Pomysł jest taki, żeby skoczyć na południe maksymalnie jak się da, do ziemi ognistej i zobaczyć to, co można. Pingwiny, ryby morskie i tak dalej. Bo na razie to jestem powiedzmy w tropikach. No może nie tropiki, ale klimat taki raczej pustynny. I powiem szczerze, już mam trochę dosyć tego słońca. Skóra spalona, cały czas się podzę. Nie mam odpowiednich ubrań, buty, które mam, to są buty górskie, raczej się nie nadają na ten klimat. Ale mówili mi, żebym nie wysyłał wszystkich ciepłych ciuchów do Polski, ponieważ ziemia ognista, no to już wiadomo, jest drugi koniec świata i tam, gdzie mieszkają pingwiny i lwy morskie, tam jest naprawdę zimno, więc część ciepłych ciuchów zachowuję, resztę odsyłam. Koszt wysyłki pocztą polską, argentyńską szalony, no ale muszę to zrobić. Almorzan. It's a pleasure being here with my friend. Yeah, big pleasure. Cheers. Thank you very much. Thank you very much. Świetne miasto, jestem pod dużym wrażeniem wielkości takiej jak Wrocław, ale zupełnie inny klimat, zupełnie inna architektura, inny sposób życia. Ludzie się tu nie śpieszą, nie gonią, są na siebie mili. Nie ma tu jakiegoś super wielkiego biznesu, biurowców, natomiast jest fajne, ciche, spokojne życie. Jeszcze godzinkę do odjazdu. Czekam na mój autobus. Niskobudżetowo, noclegi w hostelach po 50-60 zł. No może do stówki za nocleg. No i podróżowanie oczywiście autobusami, które są i tanie i wygodne. Samoloty sobie odpuściłem. Nie o to chodzi, żeby przelecieć ten kraj w parę godzin. Chodzi o to, żeby go naprawdę zjeździć i poczuć tą odległość, te przestrzenie. No i cały ten klimat, bo jadąc teraz do Bariloche, mam przed sobą 1400 km, mam być jutro o 17. Teraz jest około 17, czyli doba podróży przede mną, ale jest 3-godzinna przerwa w jakimś tam miasteczku, nie wiem jakim, w połowie drogi powiedzmy, więc będę miał czas i możliwość na to, żeby zwiedzić, obejrzeć, coś tam sobie posmakować lokalnych przysmaków. Nigdy nie sądziłem, że będę na drugim zakątku świata, zupełnie przypadkiem, bez znajomości języka, bez planu, bez jakichś dodatkowych ludzi, którzy mnie tutaj wspierali. Po prostu jestem sam. Chyba takie podróżowanie mi się najbardziej podoba. To jak wczoraj jechałem autostopem na Pacę, po godzinie łapanie stopa na ruchliwej drodze przy chilijskiej granicy. No, powiem szczerze, żadna wycieczka z żadnego biura podróży nie zapewni takich emocji. Jestem trochę nastukany, bo wypiliśmy we dwóch 2 butelki wina, on jako kierowca, ja jako pasażer tej taksówki. Zjedliśmy wspaniałe steki, absolutnie najlepsze, jakie w życiu jadłem. No i teraz spaceruję 35 stopni w cieniu, upał. Jestem mega zakręcony. Niewiarygodne, że miasto, które może mieć 1 000 000 mieszkańców, może mieć w sobie taki luz, brak pośpiechu, totalny chill out. Teraz rozumiem, dlaczego niegrzeczne chłopaki po II wojnie światowej stwierdzili, że to jest to miejsce, w którym można się osiedlić i żyć jak w raju, bo tu naprawdę jest raj. Tutaj mamy wszystkie zalety egzotycznych, tropikalnych krajów, plus europejską czystość i porządek. Jest tutaj ciekawiej chyba i bezpieczniej niż w Europie, w niektórych krajach. Siedzę właśnie w podobno jednej z najlepszych lodziarni w mieście. No lodów wybór około kilkudziesięciu smaków. Naprawdę było w czym wybierać. Nie znam niestety hiszpańskiego, więc zaryzykowałem wanilię. Udało się. Naprawdę bardzo dobre lody. Spaceruję dalej po Mendozie. Strasznie bolą mnie nogi, bo wczoraj przeszedłem około 30 km, z tego 25 po górach. Noc spędzę w autobusie, 1400 km, około 17, czyli równo 24 godziny. Za 24 godziny będę na miejscu. Jest tak potworny, że jest kwar i upał. 30 parę stopni w cieniu. Udało mi się wymienić kupę dolarów, które odzyskałem sprzedając sprzęt, więc wymieniłem to dzisiaj na lokalną walutę.
a ich lokalna waluta są całe paczki pieniędzy, więc ciężko to dźwigać w kieszeniach, no bo zakładam, że nie chowam tego do torby, tylko mam zawsze pieniądze i dokumenty przy sobie, jak to w podróży. Czuję się tutaj chyba, myślę, że najbardziej bezpiecznie ze wszystkich krajów, w których bywałem. Bywałem w wielu, na różnych kontynentach. Mowa ciała, uśmiech na twarzy i zawsze znajdą się ludzie, którzy pomogą. Wczoraj też tak miałem, gdzieś tam na dworcu autobusowym próbowałem kupić bilety na dzisiaj. Oczywiście się nie dało, kasa była zamknięta. Ktoś tam mi pomógł. Wsadził w taksówkę, zawiózł, nie wziął ani grosza za to. Dojechałem do hostelu. W hostelu też nikt ni słowa po angielsku, ale dogadaliśmy się. Przenocowałem. Zjadłem dobre śniadanie. Mnóstwo tutaj jest takich fajnych sklepików z winami. Całe mnóstwo. Widać, że oni żyją tym winiarstwem. A teraz spaceruję po pięknych argentyńskich uliczkach. Naprawdę rekomenduję wszystkim tutaj przyjechać. Spędzić trochę czasu, błąkając się po ulicach, tak jak ja to teraz robię. Przed nami Patagonia. Zapraszam Cię do wspólnego odkrywania tej cudownej krainy. Nie zapomnij kliknąć suba i rozesłać film gdziekolwiek tylko się da. Pomoże mi to wystartować z kanałem i relacjonować Ci kolejne wyprawy.